Impro to jest pewien rodzaj poszukiwania. Szukamy jakichś form wyrazu. Chcielibyśmy stworzyć taki idealny spektakl, który od początku do końca ma fabułę, ma jakąś historię i nie wiem, trwa tam tyle, ile spektakl teatralny. A to nie jest takie łatwe. Poszukujemy bardzo często jakiejś formy, która nam w tym pomoże. Dla mnie impro to jest jak próba w teatrze. Premiera już jest zakończeniem, a w improwizacji tego zakończenia tak jakby nie ma. Impro odmładza. Te aspekty nawiązują do młodego stanu ducha i umysłu. Młodego, czyli takiego zachwycającego się, otwartego. Zajmujemy się improwizacją w dwóch wymiarach tak naprawdę, bo pokazujemy ją w sposób taki praktyczny, sceniczny. Po prostu tworzymy spektakle. Staramy się dzielić improwizacją z ludźmi, którzy chcieliby wziąć udział w warsztatach z impro. Z improwizacji aktorskiej. I tutaj się też nastawiamy na dwie różne rzeczy, jeśli chodzi o te warsztatowe rzeczy. Na pokazywaniu improwizacji jako techniki aktorskiej, techniki teatralnej, ale też jako sposobu do ćwiczenia różnych innych ciekawych rzeczy, takich jak umiejętności miękkie, wystąpienia publiczne, praca w grupie, storytelling i wiele, wiele innych. No, energia publiczności jest bardzo potrzebna. Super jest, kiedy jest jakiś odzew. Ja uwielbiam improwizację z dziećmi, ponieważ dzieci od razu krzyczą, mówią nie, nie tak, albo mówią on kłamie i to jest super. Bardzo bym chciał, żeby to się wydarzało z dorosłą publicznością. Kichających ludzi. Człowiek wchodzi do sklepu, a tam i sobie myśli teraz ja tu nic nie kupię. Im lepsza energia po stronie publiczności, tym ta energia do nas trafia, my mamy lepszą energię, dajemy ją publiczności i to się tak odbija i tak się nakręca. Bardzo często pojawia się nam w głowie ten, my to nazywamy taki wewnętrzny krytyk, który mówi, nieźle wyglądasz, popraw włosy, jąkasz się, tu się pomyliłeś, bo staramy się być strasznie perfekcyjni. Boimy się porażki, boimy się popełnić błąd. I spontaniczność właśnie uczy tego, że w trakcie występowania zapominasz o tym. Teatr impro obnaża prawdziwego człowieka. Impro możesz zobaczyć człowieka, nie aktora, za jakimiś maskami. Przed chwilą widziałem coś jakby niesamowicie pięknego, bo widziałem was prawdziwych. Moment, w którym my próbujemy udawać kogoś, kim nie jesteśmy, jakby sprawia, że zaczynamy być trochę sztuczni, bo najprawdziwsi jesteśmy wtedy, kiedy jesteśmy sobą. Przede wszystkim dotknęłam pierwszy raz tak naprawdę improwizacji, ponieważ wcześniej dużo do czynienia nie miałam z improwizacją, dlatego cieszę się, że przekroczyłam pewne swoje bariery. Pierwsze pomysły muszę po prostu realizować od razu to, co przyjdzie mi do głowy. W ćwiczeniu z ruchem, z tańcem bardziej byłam w stanie przyjrzeć się swoim emocjom, jak one się zmieniają, jak one się rozwijają i jak bardzo są intensywne. Było to dla mnie bardzo uwalniające i w tym się najlepiej czułam. Spontaniczność, wolność, brak myślenia, pójście za pierwszą myślą, za ciałem, za gestem. To był taki moment, gdzie mogliśmy dać upust swojej ekspresji i swojej wrażliwości.